Wszystko zaczęło się od tego maleńkiego, niepozornego urządzenia. To Mobius Action Cam. Taki mały, ale wariat. Wielozadaniowiec. Mógł służyć jako kamera sportowa, jako szpiegowska, bo bardzo malutki, lub jako kamera samochodowa. I to był właśnie mój pierwszy prywatny wideorejestrator. Trafił on w moje ręce pod koniec roku 2013 z polecenia mojego kuzyna. Tomek, dzięki i pozdrawiam. Ta malutka kamerka zainspirowała mnie do pomysłu na nowy własny biznes, czyli sklep internetowy z kamerami samochodowymi oraz sportowymi. Chcesz poznać tę historię? Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Od początku założyłem, że kluczem do rozwoju sklepu będzie testowanie kamer przed wprowadzeniem ich do sprzedaży. Wszak wiadomo, muszę wiedzieć, co sprzedaję i co polecam moim przyszłym klientom. A poza tym mam w sobie płynącą krew gadżeciarza, więc nie mogłem sobie odmówić zabawy z kolejnymi nowymi elektronicznymi zabawkami. Dlatego od 2 kwietnia 2014 roku jako pierwszy zainaugurował blog wideorejestratory24.info i w nim opisywałem testowane przez siebie kamerki. Miesiąc później rozpoczęła się sprzedaż na Allegro, no bo tam było po prostu łatwiej wystartować. A dopiero kilka miesięcy później, dokładnie 23 sierpnia 2014 roku, premierę miał sklep internetowy wideorejestratory24.pl. 10 lat temu nie miałem większego pojęcia o kamerach samochodowych czy sportowych, więc na początku, testując tę kamerę, sam sporo się uczyłem i oczywiście popełniałem też błędy. Pierwszymi kamerami, którymi handlowałem, były takie hity jak na przykład Paying 0010 albo Mediatek MT4045 i te kamery miały właściwie tylko jedną zaletę. Po prostu nagrywały przebieg trasy. Natomiast jak to robiły i z jaką jakością, to może jednak lepiej pominąć. No ale pierwsze śliwki robaczywki. Wkrótce później do testów, no i do oferty trafiały zdecydowanie lepsze kamery, które ustawiały poprzeczkę dla kolejnych modeli coraz wyżej i wyżej. Pierwszym takim dużym skokiem jakościowym były kamery samochodowe marki DOD. To były bodajże, jeśli dobrze pamiętam, pierwsze kamery wyposażone w optykę marki Sony, które deklasowały ówczesną konkurencję pod względem jakości obrazu, szczególnie w nocy. Nagrywały tylko Full HD, no bo wówczas o 4K albo nawet 2,5K nikt nawet nie wspominał. Natomiast tryb HDR, nawet jeśli był wymieniony gdzieś tam na pudełku przez producenta, to był tylko takim marketingowym sloganem i absolutnie nic nie wnosił do jakości nagrywania. Z czasem pojawiały się kolejne ciekawe nowości, na przykład WDR Duo. Taki no-name'owy Chińczyk, ale to była pierwsza kamera dual, jaką pamiętam, z nagrywaniem Full HD i z przodu, i z tyłu jednocześnie, a uwierzcie mi, że wtedy to było spore wow. Albo Vico Marcus 4. Pierwszy wideorejestrator z aktywnym, automatycznym trybem parkingowym opartym o stałe zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu. I to wówczas też było wielką nowością. Był też taki pamiętny G1WH i miał liczne warianty, klony, podróbki itd. Koreańskie kamery Blackview miały absolutnie kosmiczne ceny, ale też jako pierwsze wprowadziły rewolucyjną usługę chmurową z dostępem przez internet Blackview Cloud. No i wreszcie A119 od Viofo, który pojawił się w roku 2016 i to był pierwszy model z hitowej serii A119, która właściwie stała się bestsellerem wszechczasów. Kamery Viofo z tej serii A119 przecież do tej pory można kupić. A119 Mini, dwójkę, w 2024 jak najbardziej. I wciąż się bardzo dobrze sprzedają. Tych historycznych przykładów mógłbym przytaczać jeszcze naprawdę wiele, ale nie chcę Was tutaj zanudzać, bo to za długo by po prostu trwało. Pytanie, jak zmieniały się wideorejestratory na przestrzeni tych 10 lat? Wrócę tu na chwilę do kamer marki DOD, o których już wspomniałem, tych oferujących przełomową wówczas optykę Sony. Gdy dziś oglądam przykładowe nagrania z tych kamer, to mam taką refleksję, że gdybym nie znał kontekstu i daty nagrania tego materiału, to mógłbym powiedzieć, że nagranie pochodzi z jakiegoś współczesnego wideorejestratora, ewentualnie takiego trochę z niższej półki cenowej, Full HD, ale wciąż takiego współczesnego, dzisiejszego. Mimo wszystko wówczas, w 2014, kamery DOD należały do klasy premium, były jednymi z najdroższych na rynku. Model LS460W kosztował bodajże 850 zł
i zaznaczam, że to była kamera tylko na przód. Dziś w podobnej cenie można kupić kamery o zdecydowanie bardziej rozwiniętej optyce czy funkcjonalnościach. Mamy sensory, nomen omen też Sony, Starvis drugiej generacji z nagrywaniem 4K i skutecznym trybem HDR, które świetnie nagrywają także w nocy. Współczesne kamery wyposażone są też w rozmaite funkcje dodatkowe, np. rozbudowane tryby parkingowe czy usługi zdalnego dostępu przez internet. I to wszystko dostępne jest w cenie porównywalnej do ceny wspomnianego Doda sprzed 10 lat. Tak więc ewidentnie nastąpił tu spory postęp i dzisiejsze wideorejestratory, szczególnie te z trochę wyższej półki cenowej, oferują zdecydowanie więcej niż ich odpowiedniki sprzed dekady. W większości tych pionierskich wideorejestratorów sprzed 10 lat już fizycznie nie posiadam. Nawet ten Mobius nie jest mój, tylko pożyczony. Z perspektywy czasu troszkę żałuję, że nie skompletowałem sobie takiego muzeum wideorejestratorów, ale jednak coś ważnego się zachowało, a mianowicie cyfrowe archiwum z rezultatami tej całej historii. Na dysku mam tysiące gigabajtów surowych filmów z tych testowanych kamer, zdjęć i innych materiałów dotyczących niemal wszystkich modeli wideorejestratorów, które przewinęły się przez ręce moje bądź załogi WR24. Na bazie tego archiwum policzyłem z grubsza, że przez 10 lat przetestowaliśmy lekko licząc około 300 różnych modeli wideorejestratorów samochodowych i tylko samochodowych, bowiem przez pierwsze kilka lat w ofercie sklepu były także kamery sportowe, ale tych w tej liczbie nie uwzględniłem. Te kamery sportowe naturalnie też testowałem. Chociaż i tak mam wrażenie, że ta liczba 300 modeli jest niedoszacowana. Może coś źle policzyłem? W każdym razie nie wszystkie testowane modele trafiły do finalnej oferty sklepu. Część z nich stanowiły prototypy, które dostaliśmy do testów, a nie do sprzedaży. Jeszcze inne w wyniku naszych testów odrzucaliśmy z oferty z różnych powodów. Albo nieadekwatne oceny jakość, albo kamera sprawiała jakieś problemy w trakcie testów, albo po prostu nie pasowała do naszej oferty. Przy okazji taka mała wskazówka. Otóż w WR24 w sklepie znajdziecie taką podkategorię poczekalnia. Tam wrzucamy modele, które są w przygotowaniu i w trakcie testów, ale zazwyczaj jeszcze nie w sprzedaży. Jeśli zatem zauważycie, że dany model kamerki jest już dostępny do kupienia w innych sklepach, a szczególnie wiecie, w takich dużych, gdzie poza kamerką kupicie też pralkę, maszynkę do golenia czy odkurzacz, a u nas ta sama kamera jest wciąż w poczekalni, jeszcze nie w sprzedaży, no to zwykle znaczy, że jeszcze ją testujemy, że jeszcze nie jest gotowa do tego, żeby ją polecić. A czemu oni ją mają? Sami sobie na to odpowiedzcie. Z drugiej strony często spotykam się z pytaniami, czemu nie mamy w ofercie kamer marki X, Y czy Z, bo wiecie, nie chodzi o to, żeby mieć wszystkie wideorejestratory dostępne na rynku. Nie być jak te sklepy z pralką, maszynkami do golenia czy odkurzaczem. Staram się, by ta paleta w WR24, paleta produktowa była różnorodna, ale jednocześnie w miarę wyważona i niezbyt szeroka, bo podświadomie ludzie po prostu nie lubią zbyt dużego wyboru, szczególnie w branżach, na których nie do końca się znają. Sami wiecie, jak to jest. Chcesz kupić na przykład pralkę. No to wchodzisz do sklepu, wiecie, tego dużego, a tam 30 pralek do wyboru i weź ogarnij, czym one się różnią. Co więcej, ten facet, co tam chodzi między tymi półkami, czasami też tego nie wie. No dobra, a kto to wszystko testuje? Kto fizycznie za tym stoi? Na początku oczywiście wszystkim zajmowałem się ja sam osobiście, no ale z czasem niezbędne było wsparcie. W dniu 10. rocznicy istnienia zespół WR24.pl, poza mną oczywiście, tworzy 4 świetnych ludzi. Przemek, pseudonim Wujek, najdłuższy stażem w firmie, stąd też poniekąd Wujek. Zajmuje się ekspresową obsługą zamówień spływających od klientów, a także bieżącym zaopatrywaniem magazynu w towar. Swoją drogą, zobaczcie, jak wyglądał cały magazyn WR24 kiedyś, a jak wygląda dziś. Kolejny Przemek, pseudonim Hoff. Pseudonim jest potrzebny, żeby rozróżnić tych dwóch Przemków, no ale Hoff wraz z Marcinem tworzą tak zwany BOK Team, czyli zespół biura obsługi klienta. To od nich właśnie uzyskujecie wsparcie przez telefon, poprzez maila czy komunikatory, a także bezpośrednio, bowiem obsługujemy klientów i prowadzimy sprzedaż osobiście w naszej siedzibie. No i wreszcie Paweł, to druga twarz na kanale YouTube i świetny fachowiec w dziedzinie szeroko pojętej fotografii i przetwarzania obrazu. To właśnie Paweł przejął ode mnie de facto pałeczkę, nazwijmy to działu testowo-wdrożeniowego i to on przeprowadza drobiazgowe testy kamer przed wprowadzeniem do oferty. A do testów wykorzystujemy też pewne zwierzę, a konkretnie kangura. No ale spokojnie, nie chodzi o takiego australijskiego kicejącego kangura, ale o Renault Kangoo.
który stanowi nasze mobilne laboratorium testowe. W nim przemierzamy ulicę Zielonej Góry, zbierając materiał do road testów, które później znajdziecie na kanale YouTube. A o tym, jak od kuchni wyglądają testy wideorejestratorów, co się z tym wiąże, dowiesz się z drugiego filmu na kanale. Link oczywiście w opisie. Bez tych świetnych chłopaków oraz kangurka naturalnie, WR24.pl w obecnej formie by nie istniało. Chłopaki, chapeau bas i dziękuję. Czy to znaczy, że jestem w swojej firmie bezrobotny? No niekoniecznie. Ktoś to wszystko musi do kupy zebrać, spiąć, no i zadbać, żeby każdemu starczyło do pierwszego. Tak więc póki co, nigdzie się stąd nie wybieram. Od tego malutkiego Mobiusa wszystko się zaczęło. W tym czasie 300 modeli wideorejestratorów, tysiące przejechanych kilometrów, tysiące godzin spędzonych na testowaniu kamer samochodowych, a także na przygotowywaniu recenzji, poradników, rankingów, no generalnie materiałów na naszym blogu, w bazie wiedzy oraz na YouTubie. A to wszystko właśnie po to, żebyście mogli odnaleźć się pośród tych 30 pralek do wyboru i podjąć świadomą decyzję zakupową. A jeśli potrzebujecie wsparcia, to pod telefonem macie gościa, który w miarę ogarnia te wideorejestratory i doradzi coś względem Twoich potrzeb, a nie własnej prowizji. A propos Mobiusa. Daj znać w komentarzu, jaka była Twoja pierwsza kamerka samochodowa i od kiedy ją masz. A jeśli nie masz jeszcze kamerki, też napisz w komentarzu i spróbujemy coś doradzić. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, który w sumie nie wniósł żadnej praktycznej wiedzy. Tym bardziej doceniam, że zechciałeś bądź zechciałaś poznać naszą, moją historię i dotrwać do tego momentu. Dziękuję. A tak przy okazji zapraszam do subskrybowania kanału, bo tak się składa, że brakuje ciut do okrągłego wyniku 10 000 subskrybentów kanału YouTube WR24.pl. No i tak myślę, że to była fajna klamra spinająca na 10. urodziny. 10 000 na 10. urodziny. Subskrybuj. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.